Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji kursu do matury podstawowej. Jesteśmy w dziale potęgi i dzisiaj zajmiemy się rozwiązywaniem zadań z tego działu. A więc zaczynajmy. Zadanie ma taką treść, żeby zamienić potęgę o wykładniku ujemnym na potęgę o wykładniku dodatnim. Jest podany taki przykład. 2 do potęgi minus trzeciej, żeby zamienić to na potęgę o wykładniku dodatnim. Żeby zamienić taką liczbę, taką potęgę na potęgę w wykładniku dodatnim, trzeba odwrócić podstawę potęgi, czyli zapisać, że jest to 1/2 i wtedy wykładnik potęgi zmienia znak na przeciwny, czyli w tym wypadku na dodatni. I jest to 1/2 do potęgi trzeciej. Podnosząc taką liczbę do potęgi, podnosimy zarówno licznik, jak i mianownik do potęgi trzeciej, a więc można zapisać, że jest to 1/2 razy 1/2 razy 1/2, więc jest to 1/8. Kolejnym przykładem jest 2/4 do potęgi minus drugiej. Żeby obliczyć tutaj wartość, trzeba skorzystać właśnie znowu z tej zasady odwracania podstawy potęgi i zamienić licznik z mianownikiem. I wtedy wykładnik potęgi zmienia znak na dodatni z ujemnego, więc będzie to 4/2 po odwróceniu do potęgi drugiej. I wtedy należy o tym pamiętać, że mnożymy zarówno licznik, potęgujemy licznik, jak i mianownik, czyli zapisujemy, że jest to 4 do potęgi drugiej dzielone przez 2 do potęgi drugiej, czyli jest to 16/4, a więc po skróceniu 4 całe. Kolejnym przykładem jest liczba 1/64 do potęgi minus 1/2 i tutaj również odwracamy podstawę, więc będzie to 64 tutaj pierwsze do potęgi 1/2. Można zapisać, że to jest 64 do potęgi 1/2 i pamiętając, że w wykładniku wymiernym potęgi mianownik jest to stopień pierwiastka, zamieniając taką liczbę możemy zamienić na pierwiastek i napisać, że jest to pierwiastek z 64. Pierwiastek drugiego stopnia oczywiście. No i tutaj już obliczając ten pierwiastek, no to będzie to 8, ponieważ 8 potęgując 8 do takiej potęgi, w jakiej jest stopień pierwiastka, czyli w tym przypadku drugiej, otrzymujemy liczbę, która jest pod pierwiastkiem, czyli 64. Następne zadanie polega na wykonaniu działania 2 do potęgi czwartej dodać 2 do potęgi czwartej. Można zapisać, że to jest 2 razy 2 do potęgi czwartej, ponieważ to się powtarza tutaj, czyli jakby są 2 razy 2 do potęgi czwartej. Można zamienić tutaj liczbę 2 na 2 do potęgi pierwszej, ponieważ liczba podniesiona do potęgi pierwszej no to jest zawsze ta sama liczba i wtedy tutaj mnożąc tutaj razy 2 do potęgi czwartej, jeżeli są takie same podstawy, to wykładniki dodajemy, więc będzie to 2 do potęgi piątej, a więc 32. Następne działanie to jest 4 do potęgi 12 dodać 8 do potęgi 8 i można zauważyć,
tutaj w tym wyrażeniu, że to są jakieś wielokrotności dwójki. I można spróbować tutaj zamienić to na jakieś wielokrotności dwójki. Czyli na przykład 4 jako 2 do potęgi drugiej, do potęgi 12, a 8 jako 2 do potęgi trzeciej, do potęgi 8. I tutaj przy mnożeniu potęg, jeżeli jest potęga do potęgi, to mnożymy te potęgi, czyli jest to 2 do potęgi 24, dodać 2 do potęgi 24 i można zapisać znowu, że skoro są dwie takie same liczby podniesione do tej samej potęgi, że to jest 2 razy 2 do 24 i zamieniając tą dwójkę na 2 do potęgi pierwszej, dodać te wykładniki po prostu i będzie to 2 do 25.